To jest Getak F110 z 2014 roku. A to jest Getak F110 z 2021 roku. Niewiele zmian? Pozornie, bo o ile wygląd nie uległ zmianie przez długi czas, o tyle pod maską niemal co roku dokonywano stopniowych udoskonaleń, czy to w temacie procesora, czy chociażby matrycy. Tym razem jednak zdecydowano się na zmiany zarówno w temacie specyfikacji, jak i wyglądu. Ja mam na imię Bogdan, a przed Państwem Getak F110 G6. Na wypadek, gdyby ten film stanowił Wasz pierwszy kontakt z omawianą marką, Getak to producent z niemal 40-letnim doświadczeniem wyspecjalizowany w produkcji wzmocnionych komputerów mobilnych. Aktualnie jego oferta obejmuje kilkanaście modeli laptopów oraz tabletów od 7 do 15 cali, kierowanych do rozmaitych branż i zastosowań. Getak F110 to tablet z systemem Windows 10 lub 11 z ekranem o przekątnej 11,6 cala, napędzany procesorem Intel Core 11 generacji. Standardowo na pokładzie znajdziemy dysk SSD NVMe o pojemności 256 GB i 8 GB pamięci RAM. Te możemy rozszerzyć odpowiednio do 1 TB i 32 GB. 1000 nitów jasności ekranu pozwala na wygodną pracę na zewnątrz, nawet w ostrym świetle słonecznym. A tablet jest również dostępny w wersji z modułami GPS LTE. Jeśli natomiast jesteśmy w zasięgu sieci Wi-Fi, możemy liczyć na solidny transfer dzięki modułowi Wi-Fi 6 w standardzie AX. Dla zastosowań związanych z logistyką, tablet można doposażyć w zintegrowany czytnik kodów kreskowych, a jeśli kluczowe są dla nas porty, mamy do wyboru rozszerzenie standardowego zestawu o dodatkowy port USB 2.0 lub zestaw RS232 plus LAN. Jeśli widzieliście już nasze materiały o modelach UX10 i K120, od razu zauważycie, że najnowsza F110 uspójniła design, tworząc jednolitą linię produktów od 10 przez 11,6 cala do 12,5 cala. Zmiany w konstrukcji umożliwiły podniesienie szczelności do poziomu IP66 oraz zwiększenie wytrzymałości na upadki do 1,8 metra. Na tablecie spokojnie popracujemy niezależnie od tego, czy znajdziemy się na mrozie rzędu minus 29 stopni Celsjusza, czy w saunie z temperaturą na poziomie 63 stopni. Wytrzymałość przetestowano zgodnie z normą MIL STD 810H. Poprzednie generacje F110 były bliskie ideału, nie były jednak pozbawione drobnych wad. Najnowszy produkt zdaje się je eliminować jedna po drugiej. I tak zrezygnowano z dość niewygodnej klapki na baterię na rzecz dwóch od razu dostępnych slotów na baterię. Dzięki temu możliwe jest również zastosowanie baterii o zwiększonej pojemności. Przeniesiono gniazdo ładowania z dołu urządzenia na jego prawą stronę, a po lewej znajdziemy również port Thunderbolt 4.0, który również można wykorzystać w tym celu. Slot na kartę SIM jest teraz wygodnie umiejscowiony obok portu Thunderbolt. W poprzedniej generacji wymagane było zdjęcie klapki na baterię. Demontaż dysku trwa teraz 2 sekundy, a tym samym ewentualne zwiększenie przestrzeni dyskowej również jest znacznie prostsze. Opcjonalny czytnik RFID oraz skaner linii papilarnych przeniesiono z plecków na prawy bok, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z nich, nawet gdy tablet zostanie umieszczony w stacji dokującej. A skoro o dokowaniu mowa, dostępne są dedykowane stacje dokujące biurowe, samochodowe, klawiatury transformujące tablet we wzmocnionego laptopa, szereg akcesoriów ułatwiających przenoszenie, w tym uchwyty na rękę, rączki, paski na ramię i szelki na plecy. Dodatkowo stacje ładowania baterii, dzięki którym zawsze znajdziemy pod ręką komplet naładowanych akumulatorów. Co krytyczne dla wielu użytkowników, nowe tablety, mimo zmian w wyglądzie zewnętrznym, pozostają kompatybilne ze stacjami dokującymi dla starszych generacji. Kolejna kwestia – gwarancja. Podkreślamy to w każdym filmie i nie inaczej będzie teraz. W cenie urządzenia zawarta jest 3-letnia gwarancja obejmująca przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Czyli inwestujemy raz, a następnie przez 3 lata nie martwimy się już niczym, wliczając w to klasyczne uszkodzenia, takie jak wyłamany port USB czy stłuczony ekran, choć o stłuczenie ekranu w tym modelu trzeba się postarać. Standardową gwarancję można odpłatnie rozszerzyć do 5 lat.
Na przestrzeni lat Getak F110 sprawdził się w rozmaitych branżach. Znajdziemy go w karetkach w roli terminala do obsługi systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w radiowozach policji jako komputer pokładowy. Korzystają z niego również technicy jednej z większych firm w branży energetycznej. Duże ilości są wykorzystywane w roli terminala na wózkach widłowych. Wielokrotnie integratorzy wojskowi decydowali się na wykorzystanie tego modelu w roli naziemnej stacji kontroli lotu dla pojazdów bezzałogowych. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką stanowi baza użytkowników tego modelu. Sugerowana cena detaliczna aktualnie startuje od 11 100 zł netto. Sprzęt dostępny jest na naszej platformie sprzedażowej raget.com.pl. Na magazynie mamy dostępne najpopularniejsze konfiguracje w dość dużej ilości. Mniej popularne sprowadzimy w około 8 tygodni. Jeśli jesteś resellerem lub integratorem, zachęcamy do założenia konta. Po weryfikacji nasz zespół przypisze Ci odpowiedni poziom rabatu, a jako zalogowany użytkownik sprawdzisz nasze stany magazynowe, a dodatkowo tymi samymi danymi zalogujesz się na naszych pozostałych platformach elmark.pl oraz elmatic.net. Dysponujemy sprzętem demonstracyjnym, który w razie potrzeby możemy użyczyć bezpłatnie do testów. W tym miejscu dzięki za uwagę. Kolejne wideo recenzje już wkrótce.